Pід облачком явір pochylený, śpiewat na nim Beskid Niski, kraina pełna magii. Im dłużej przemierzamy te tereny, tym bardziej jesteśmy wciągani w ich fascynujący świat. Górujące, zalesione szczyty i malownicze doliny odsłaniają skarby Beskidu Niskiego, a każdy zakręt jest kurtyną nowej odsłony tego regionu. Że z Lubowy nic dobre nie była. Miejscówka w Wisłoku Wielkim. Tutaj znajduje się również ta knajpa z początku filmu Przed Bieszczady, którą bardzo Wam polecamy. Miejscóweczka wygląda w ten sposób. Jest darmowa. Popadało trochę, tak więc jest trochę kałuży, ale pogoda dzisiaj piękna się znowu szykuje. Tutaj macie zaraz dojście do wody, aby jakieś gary umyć, czy sobie odciski pomoczyć w upalne dni, to jak najbardziej. Wisłok Wielki to miejscowość 13 km leżąca od Komańczy, zaliczana jest oczywiście do Beskidu Niskiego. Jedyną atrakcją tej w zasadzie tej miejscowości jest z 1874 roku cerkiew, którą idziemy zaraz zobaczyć, bo jest zaraz tutaj obok. Tu macie dojście do wody. Tak więc gary sobie umyć czy coś, to no, w miejscowości w zasadzie nic się nie znajduje. Kilka domków przy ulicy, parę agroturystyk i to jest wszystko, co tutaj Wisłok Wielki z sobą reprezentuje. Cisza, spokój, jak w Beskidzie Niskim. Tak stoimy. I zaraz przy głównej drodze jesteśmy na Komańcze. Ale tu jest wyjazd na główną drogę. I tutaj w prawo leci się na Jaśliska, w stronie na Jasła można dolecieć, a tu na lewo jedziemy na Komańcze. Zjazd jest taki, jak tutaj widać, jest bardzo łagodny, także z dużym samochodem nie ma problemu tutaj, żeby wjechać. Ruch na ulicy za dnia, no przejeżdża tam ze 2 czy 3 samochody, może na minutę, może jeden samochód na minutę, ale generalnie ruch nie jest duży, w nocy cisza i spokój. Typowa rejdi. Nie bierzesz plecaka? Nie, no bo tu jest ta cerkiew, jest tutaj zaraz obok, nie? Wisłok Wielki został założony w 1361 roku. W zasadzie jest to cały czas taka malutka wioska do dnia dzisiejszego. Leżała ona kiedyś przy szlakach handlowych. W każdym razie najważniejszą atrakcją tej miejscowości jest właśnie ta cerkiew, którą tutaj widzicie. Została ona zbudowana w połowie XIX wieku. Kilkukrotnie od tego czasu była remontowana, ale udało się tą cerkiew w całej okazałości zachować do dnia dzisiejszego, ze wszystkimi szczegółami takimi specyficznymi dla cerkwi. Czyli dzwonnica to jest standard, że jest zawsze oddzielnie przy cerkwi, natomiast zwróćcie uwagę i przy innych filmach naszych z Beskidu Niskiego zobaczycie też inne cerkwie. Większość z nich jest otoczona murem w kształcie okręgu i ten mur ma symbolizować wspólnotę, wiarę jaką, że skupiamy się wokół jednego bóstwa czy jednego Boga. Dlatego w większości cerkiew mury są w kształcie okręgu czy eliptyczne. W każdym razie zbliżone do okręgu. Obiekt jest przepiękny.
Wisłok Wielki to złożenie dwóch wsi, Wisłoka Górnego i Wisłoka Niżnego. Każda z wsi miała swoją cerkiew i osobną parafię grecko-katolicką. Początki parafii sięgają 1752 roku, gdy erygowano parafię w Wisłoku Niżnym, a pierwszym patronem tytularnym był Józef Osoliński z Bukowska. Cerkiew świętego Onufrego, wzniesiona między 1850 a 1853 rokiem, stanowiła serce tej społeczności. W 1948 roku, zmieniając swoją tożsamość, stała się kościołem rzymskokatolickim. Przez lata pełniła funkcję kościoła filialnego parafii w Komańczy, by ostatecznie od 1989 roku być kościołem parafialnym w Wisłoku Wielkim, włączonym pod podkarpacki szlak architektury drewnianej. Historia tej świątyni to historia ciągłych zmian i odnowień. W 1902 roku przeszła remont, a oryginalny dach zastąpiono blachą. Po II wojnie światowej przekształcono ją w kościół katolicki i w 1969 roku poddano odnowie. Kolejne prace remontowe miały miejsce w latach 80. XX wieku oraz w 2002-2003 roku, kiedy przywrócono gruntowe pokrycie dachu i wieżyczek, naprawiono instalację elektryczną oraz wymieniono posadzkę. Cerkiew w Wisłoku Wielkim na pewno jest ciekawym obiektem, który warto zobaczyć, będąc w okolicy. Podróżując w kierunku Komańczy z Wisłoka Wielkiego, wzdłuż drogi napotkamy dwa interesujące punkty gastronomiczne. Pierwszym z nich jest food truck, oferujący szybkie dania, takie jak wyśmienite hamburgery, bigos oraz aromatyczną kwaśnicę. Przyjemna przystań dla podróżnych w poszukiwaniu smakowitych doznań. Słuchajcie, jesteśmy w knajpie przed Bieszczady. Żeby dużym samochodem tutaj wjechać, to trzeba wjechać tutaj od tyłu, od przodu, od ulicy nie wiedziecie. Knajpa bardzo polecana, już nieraz żeśmy tutaj próbowali się dostać, ale nigdy nie podróżujemy w sezonie, dlatego tak zawsze jakoś żeśmy trafiali, że to było zamknięte, bo nie jest to obiekt całoroczny, ale koniecznie musicie tutaj zajrzeć. Ludzie wspaniali, no i jedzenie jest tutaj niesamowicie dobre podobno. Już Wam pokażę, gdzie to zaparkować samochodem z głównej drogi, jak zjechać. Teraz przy miejscowości Wisłok Wielki i jak macie ten most, to zaraz za mostem lub z tej strony, od strony Komańczy, przed mostem zjeżdżamy tutaj na dół i najlepiej się obrócić już tutaj na tej łące, albo tam pod posesją właściciela można się też odwrócić. Ale jak macie szeroki camping, nie jest campervan, a szeroki camping, to proponuję się tutaj od razu zawrócić, bo tam mogą być problemy. Szczególnie musicie uważać po deszczu. Knajpa znajduje się tutaj zaraz na zakręcie, tak jak jest jezdnia i jest tam zakręt, to zaraz jest na zakręcie knajpa i tam jest też wjazd, ale wjedziecie małym samochodem. Dużym samochodem nie ma szans od tego zakrętu tam wjechać. Zjazd się wydaje dosyć stromy, ale bez problemu wjedziecie i nawet długim samochodem nic się nie powinno wydarzyć. My już żeśmy tutaj też kiedyś wjeżdżali, wyjeżdżali bez problemu. Ewentualnie można się zawinąć tam pod dom właściciela, tutaj rzeczkę przejechać i tam się obrócić, no ale to już będziecie szerokim samochodem, jakimś Adrią czy czymś, to już może być problem tam się obrócić. To chyba ostatni klienci dzisiaj jesteśmy, nie? Tak. Super. Pomidorówka dobra? Tak, pomidorówka z ryżem. Przepyszna i żurek czeka na Ciebie. Jedzenie jest przepyszne, nie? Tak, ja jem przysmak prosaki, bo nigdy nie jadłam. Pycha, słuchajcie, polecam. Smakują.
Tutaj macie drogę od strony Komańczy, jakby ktoś jechał. Centralnie się to tak na zakręcie znajduje. Tu jest wjazd. Centralnie na samym zakręcie. Jakieś 150-200 metrów od mostu. I tam macie most. I przed mostem zaraz na lewo jest zjazd na dół, że można dużym autem zjechać.